Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w takim pierwszym odcinku, w którym po prostu pokażę nie gry, bo pewnie jeśli mnie znacie, to wiecie, że nagrywam y, odcinki z gier komputerowych i tylko tym się zajmuję, ale dzisiaj pokażę wam drobny poradnik, w którym pokażę jak obsługiwać Frapsa. Po prostu chcę wam pokazać jak ja nagrywam i wiele ludzi po prostu tego nie potrafi, aby chciało. I można powiedzieć, że te talenty się marnują, a ja postaram się pokazać wam, co zrobić, aby umieć to nagrywać i w miarę ładnie to wykorzystać. Dobrze, tutaj ogólnie sobie znajdujemy miejsce, plik, folder, w którym chcemy zapisywać nasze pliki. Ja sobie ustawiłem na D, gry i benchmark. Że to nie są nasze filmiki, tylko benchmarki, czyli FPS-y. Ale tego nie polecam wam za bardzo, to tam wam się nie przyda na początkujących, tam możecie znaleźć na Google, co to mniej więcej znaczy. Tu sobie ustawiacie, gdzie mają być pojawione nasze FPS-y. Jeśli chcecie wiedzieć, na przykład w takim lewym górnym rogu, w trakcie nagrywania jest pokazana liczba FPS-ów, czyli klatek na sekundę. I tam mniej więcej macie pokazane, czy nagrywacie w danej chwili, czy nie nagrywacie. Dobra. Tutaj jeśli macie, nie możecie zaznaczyć sobie, wpisać większej, innej liczby. Na przykład to już rezygnujcie z tego odcinku, bo to i tak macie wersję demo albo hakerską, albo piracką. Albo tu jeśli macie zaznaczyć, to nic wam już nie da. A polecam wam kupić oryginalnego Frapsa, kosztuje jedyne 35 zł, znajdziecie go na Allegro bez problemu, tani w miarę jest. Dobrze. Kolejny zakładką będzie Movies. Tutaj sobie ogólnie ustawiamy, jakim naciskiem start zaczynamy nagrywanie i jakim kończymy. Tutaj sobie ustawiamy FPS-y, to zależy od tego, ile chcemy pikseli na sekundę. Full size, czyli nasz filmik będzie w najwyższej jakości 1080 pikseli, czyli jest to jakość HD oczywiście. I tutaj też jakość HD, tylko że w 720. Tu ustawiamy, gdzie mają nasze filmiki być zapisywane. Ja sobie ustawiłem to na D filmik Fraps. Tutaj służy do nagrywania naszego dźwięku z gry, nie głosu. Pamiętajcie, tylko dźwięku z gry. Możecie nie zaznaczyć tego, wtedy nie będzie nic, tylko wasz obraz. Są inne programy do tego nagrywania, ale Fraps myślę, że wystarczy, nie ma problemu. Tutaj odznaczajcie to, chyba że ściszycie grę na jakieś 5%, wtedy dopiero będzie was dobrze słyszeć. Tak, jeśli pojawią się jakiekolwiek szumy czy cokolwiek, to tego już nie wykasujecie, a inaczej by się dało. Dobrze, z Frapsem to na tyle. Pokażę jeszcze Free Sound Recorders, który jest bardzo łatwy. Tutaj zaczynamy nagrywanie, pauzujemy i kończymy. Możemy, jeśli chcemy to oczywiście zrobić w grze, tutaj mamy skróty klawiszowe pod hotkey. Ustawiamy tutaj, czy chcemy mieć włączone F10 start, na przykład ja mam. Tutaj sobie muszę ustawić stop i tyle. Oczywiście nie we wszystkich grach ten program działa ze względu na to, że w niektórych grach nie odczytuje. Tutaj oczywiście pod zakładką tam ołówek mamy program, który tutaj wygasa licencja. On służy do tego, aby nasz głos renderować. Czyli możemy tutaj podnosić nasz głos o kilka tonów, czyli z jakiegoś tam piszczącego głosu może się stać poważniejszy, ale to nigdy nie jest tak naprawdę, że będziemy mieć prawdziwego mężczyzny głos, tylko on będzie jakiś tam, wiecie, ja z tego nie korzystam, bo nie lubię tutaj się bawić, ja mam po prostu, nie mam żadnych szumów, a tu jakiś szum, jakieś hałasy, coś nie tak, możemy wyciąć. Co tu mi się stało? Aha, to dobra. Zamknij. Tutaj reklama taka. Dobrze, moi drodzy, w dzisiejszym poradniku to byłoby naprawdę na tyle. Kolejne wkrótce, w kolejnym odcinku pokażę program Format Factoria. Jeśli się uda, to albo Camtasia Studio 8, albo Audacity. Czyli tak, w dzisiejszym odcinku to było naprawdę już ostatecznie na tyle. Pa, pa!